Uwaga! Pasażerowie z Tartaru proszeni są do wyjścia. Pasażer spoza pokładu uda się do odprawy paszportowej. Rinak Devi? To ja. Zwrot dokumentów przy wyjeździe. Masz zezwolenie na 4-tygodniowy pobyt w pierwszym segmencie, poziom 10. Oto twój identyfikator. Nosi się w ten sposób. To możesz zabrać, to zostaje w depozycie. Tu nie wolno się czesać? Twój grzebień nie odpowiada naszym przepisom. Musisz pobrać inny z magazynu. A zegarek? Nie używamy tu indywidualnych czasomierzy. Czas miejscowy podawany jest przez system informacyjny. Czy używasz peruki? Szkieł kontaktowych? Nie. Możesz to zabrać. Resztę przy wyjeździe oddamy. To wszystko? Jeszcze nie. Informuję cię o bezwzględnej konieczności podporządkowania się miejscowym prawom i przepisom. Za wszelkie wykroczenia możesz zostać ukarany zgodnie z miejscową procedurą. Nie znam tutejszych praw. Czy mógłbym otrzymać jakiś informator? Nie. Ale to żaden problem. W każdej chwili możesz zapoznać się z aktualnym systemem prawnym, korzystając z teleinformacji. Przybyłeś tu jako literat, by zbierać informacje o naszym społeczeństwie. Czy jest to jedyny cel twojego pobytu w Paradyzji? Oczywiście podałem to w moim formularzu wizowym. Wobec tego wszelkie próby zbierania informacji na inny temat, jak również rozpowszechniania jakichkolwiek informacji nie mieszczą się w ramach zezwolenia i mogą być powodem, podstawą do wydalenia cię z Paradyzji. Co najmniej wydalenia. Czy dobrze mnie zrozumiałeś? Tak sądzę. Mam podpisać jakieś oświadczenie? Nie. Rozmowa została zarejestrowana i zgodnie z naszym prawem wystarcza to jako dowód. Jednocześnie informuję cię, że głos twój został utrwalony w Centralnym Rejestrze Fonicznym i każda twoja wypowiedź może być w razie potrzeby zidentyfikowana i przypisana tobie na podstawie indywidualnych cech mowy. Uprzedzam, że strony twojego notatnika zostały policzone i specjalnie oznakowane. Przy wyjeździe nie może brakować ani jednej z nich. W Paradyzji nie używamy papieru. Do przekazu i zapisu informacji dopuszczone są jedynie środki audiowizualne. To wszystko. Ogłasza się stan zagrożenia. Alarm pierwszego stopnia dla wszystkich segmentów. Służby specjalne na stanowiskach. Ludność pozostaje w pomieszczeniach mieszkalnych, zajmując miejsca w fotelach. Wprowadza się selektywną blokadę przejść. Uwaga! Pełna blokada pomieszczeń. Niech to wszyscy biorą. O 10 sekund za późno. A ty czego zrobisz? Jestem tu obcy. Przyleciałem dopiero wczoraj. Nie mam pojęcia, co mam robić. Siadaj. Prędko, bo lecą punkty, Karol. Obcy czy swój, alarm obowiązuje wszystkich. Mówiłeś, że jesteś obcy? Tak, z ziemi. A jak udało ci się dostać wizę? Jestem pisarzem. To znaczy, że robisz reportaż dla waszej telewizji? Nie, chcę napisać książkę o waszym świecie. Co się tu właściwie dzieje? To zagrożenia. Trzeba czekać na dalsze instrukcje. To coś groźnego? Zawsze się może zdarzyć.
coś wyraźnego. Dziś o godzinie 5:37 służby porządkowe wykryły próbę zbrodniczej dywersji w rejonie zaczepów międzysegmentowych. Przystąpiono do usuwania wykrytych ładunków wybuchowych i kontroli wszystkich zaczepów. Do czasu zakończenia akcji obowiązuje stan zagrożenia pierwszego stopnia. Utrzymuje się pełną blokadę przejść i łączności indywidualnej, pełne oświetlenie i przejrzystość oraz obowiązek śledzenia komunikatów audiowizualnych. Co to znaczy W te związku z ładunki ogłoszeniem stanu wybuchowe? zagrożenia Nie przypominamy wiadomo. wszystkim mieszkańcom Paradyzji to podstawowe prawda. zasady ochrony planety. Wśród może zagrożeń założenia mogących ćwiczebne. występować wyróżniamy zewnętrzne, Dowiemy do się których po odwołaniu zaliczamy alarmu. zagrożenia spowodowane czynnikami naturalnymi i zagrożenia militarne oraz wewnętrzne, które dzielimy na awarie techniczne i działania dywersyjne. Paradyzja jest jedynym w swoim rodzaju, wspaniałym wytworem sztuki astroinżynierskiej, zaprojektowanym 100 lat temu przez twórcę naszej wspaniałej cywilizacji, komandora Cortazara i jego niezrównany zespół specjalistów. Niezłomna wola pokoleń sprawiła, że idea sztucznej planety nowego rodzaju została wcielona w życie. Stała się faktem. Jest to dziś solą w oku całej reszty zaludnionego kosmosu. Należy więc zawsze pamiętać, że Paradyzja istnieć może tylko jako całość i każde naruszenie więzi mechanicznej spajającej poszczególne jej segmenty byłoby zgubne dla wszystkich jej obywateli. Dbałość o bezpieczeństwo jest podstawowym obowiązkiem każdego Paradyzyjczyka. Nie należy przy tym zapominać, że oprócz zewnętrznych zagrożeń istnieją także wewnętrzne. Spałem? Dlaczego mnie nie obudziłeś? Skąd mogłem wiedzieć? Cały czas patrzyłem w ekran. Dla mnie była to dość interesująca pogadanka. Diabły. Dodatkowe punkty karne za zamykanie oczu. Co się martwisz, ja nikomu nie powiem. Ty? Człowieku. Teraz już nie korzysta się z takich sposobów. Od dawna już zniesiono zasadę wzajemnego nadzoru. Naszego bezpieczeństwa nie można opierać na tak kruchych podstawach jak subiektywna obserwacja. Teraz każdy, bez wyjątku, podlega nadzorowi Centralnego Systemu Bezpieczeństwa. Odwołuje się alarm pierwszego stopnia dla wszystkich segmentów. Służby specjalne powracają do swoich codziennych zajęć. Znosi się blokadę przejść. Co za fatalny dzień. Znowu 30 do tyłu. Kiedy ja to odrobię? Przepraszam cię za tę niewygodę. Jestem Alwi, twój przewodnik. Czy mógłbyś mi powiedzieć krótko, najkrócej jak potrafisz, czym żyją mieszkańcy Paradyzji? Co motywuje ich działanie? Potrzebny mi jest jakiś klucz. Żeby o was spisać, muszę poznać wasz sposób myślenia. My na Ziemi pracujemy nie tylko dla przyjemności, ale też nie wyłącznie z konieczności i obowiązków. Wielu z nas ma jakieś czysto materialne cele. Lepsze warunki mieszkaniowe, bardziej wyszukane przedmioty codziennego użytku, lepsze jedzenie, wykwintniejsze ubranie, czy ja wiem co jeszcze. Tutaj te motywy nie mają zastosowania. W warunkach ograniczonej przestrzeni każdy może mieć tylko tyle miejsca i tyle rzeczy, ile przypada z równego podziału. No, mylisz się. Można mieć więcej, można także mieć mniej. Ale to zależy od bieżącej oceny każdego z nas. Kto więc was ocenia i na jakiej podstawie? Władzę? Tutaj nie ma władz. W każdym razie nie ma takiej władzy, jaką znacie wy, ziemianie. Któż więc rządzi? Prawo. W Paradyzji rządzi prawo. Wszelka władza, jakakolwiek by była, nie jest w stanie uchronić się przed subiektywizmem. A w naszych warunkach nie możemy sobie na to pozwolić. Prawo jest obiektywne i podporządkowuje wszystkich bez wyjątku potrzebom i interesom całego społeczeństwa. Nigdzie takie podporządkowanie nie jest do tego stopnia niezbędne, jak właśnie tu, w naszym sztucznym świecie. Nie wyobrażam sobie realizacji takich obiektywnych względów. U nas funkcjonuje to od lat, widzisz. Naszym zdaniem każdy sposób kierowania społeczeństwem jest realny i skuteczny, jeśli społeczeństwo rozumie i akceptuje taki system rządzenia. Uznaje jego słuszność i konieczność Poczekaj chwilkę. Przyniosę szklankę, przynieść ci?
paradizji grozi wiele niebezpieczeństw. I każdy z nas zdaje sobie doskonale sprawę z tego, że jego istnienie jest nierozerwalnie związane z istnieniem całej planety. Stąd każdy w pełni rozumie niedogodności czy ograniczenia codziennego życia i akceptuje je. Motywacją jest świadomość wspólnoty całego społeczeństwa. Wszystko tu jest wspólne. Żyjemy razem i tylko razem możemy ulec zagładzie. Nikt jej nie ujdzie krytycznej chwili. To jest obsesja. Jak można żyć w ciągłym poczuciu oblężenia, w nieustannym lęku, podporządkowując mu wszelkie działania? Ze wszystkim można się oswoić. To kwestia ukształtowania psychiki, wyobraźni. Zresztą któryś z naszych socjologów mógłby ci to lepiej wyjaśnić niż ja. Wiesz, że to jest myśl? Zaczekaj chwilę. Cześć, Alwi. Witaj, Zep. Czy miałbyś trochę czasu, żeby zająć się naszym gościem z Ziemi? Idzie o kilka fachowych wyjaśnień. Kiedy? Może dziś? Wolałbym jutro, przed południem. Dobrze, będziemy rano. Dziękuję, Zep. Cześć. Załatwione. Pojedziemy jutro rano. Jak pojedziemy? Tak. Windą na 12 poziom. Będę musiał załatwić zezwolenie, ale z tym nie powinno być kłopotu. Zezwolenie na przejazd windą? Tak, na zmianę poziomu. Migracje międzypoziomowe podlegają kontroli. To tutaj nie można poruszać się swobodnie nawet po wnętrzu segmentu? Można. Ale trzeba mieć zezwolenie centralne. Czy to też ze względu na bezpieczeństwo? Oczywiście. Musisz zrozumieć, że nasze prawo nie jest kupą bezsensownych zakazów. Gdyby we wszystkich segmentach wszyscy naraz przenieśli się z dolnych pięter na górne, wówczas zmniejszyłaby się znacznie prędkość wirowania. A co za tym idzie, zmniejszyłaby się siła odśrodkowa zapewniająca nasze bezpieczeństwo, naszą grawitację. Przepraszam się, teraz zrozumiałem. To dobrze. Wszystkie pojęcia, które przywiozłeś z Ziemi, tutaj muszą ulec rewizji. Staramy się, by prawa ludzkiej jednostki były realizowane, o ile to nie jest szkodliwe dla bezpieczeństwa całej planety. Pewien mój znajomy usiłował mnie przekonać przed odlotem tutaj, że żyjecie tu jak więźniowie. A co to jest wolność? Wolność to świadomość ograniczeń, którym człowiek podlega. My mówimy, że wolność uzyskuje się przez uświadomienie sobie braku innych możliwości niż ta, której realizacją jest nasz świat. Tu informacja centralna. Tu informacja centralna. Przepraszam, pomyłka. Tu centralny rejestr mieszkańców. Rinach Davy 1 106 42 80. Stan wskaźnika SC na dzień dzisiejszy, godzina 16, minuta 32. 0,981.
Informator o aktualnym stanie praw planety Paradyzja. Proszę zadać pytanie. Czy istnieje obowiązek oglądania programów informacyjnych w telewizji? Według stanu prawnego na dzień dzisiejszy oglądanie programów informacyjnych nie jest obowiązkowe. Jednakże za przebywanie w fotelu przed ekranem w czasie trwania tych programów przyznawane są punkty dodatnie, o ile oglądający nie zamyka oczu. Programu informacyjnego nie można wyłączyć ze względu na możliwość przeoczenia ważnych wiadomości dotyczących bezpieczeństwa planety. W czasie nadawania wiadomości obowiązuje pełna blokada przejść, by przechodnie nie zakłócali mieszkańcom odbioru programu. Blokada nie dotyczy jedynie służb awaryjnych i pogotowia lekarskiego. Od kiedy uruchomiono platformę, nikomu nie zezwolono na odwiedzenie Paradyzji. Cortázar najwyraźniej obawiał się infiltracji ziemskich agentów do nowo tworzonego, odrębnego świata. Tu centralny system zabezpieczeń. Do mieszkańca pokoju 1 106 42 80. Minęło 30 minut. Koniec limitu czasowego blokady przejść. Za minutę system zacznie naliczać punkty karne. Wzywa się natychmiast właściciela identyfikatora 1 106 42 80 do bezzwłocznego założenia go w przepisowy sposób. Zdjęcie identyfikatora z palca zagrożone jest karą 1/100 punktu za każdą sekundę. Kamery? Nie. Może czujnik termiczny. Tak, coś w tym rodzaju. Czujnik wysyła jakieś sygnały. Na pewno jest tu jakaś pętla indukcyjna wokół ścian. Tak. Sprytne. Nie przeszkadzam? Może tutejsze zwyczaje wydają ci się prostackie, ale panuje tutaj zasada, że do niezablokowanych pomieszczeń wchodzi się bez uprzedzenia. Pomyślałam, że mógłbyś odmówić mi spotkania, gdybym cię próbowała uprzedzić przez wideo, więc... Proszę, bardzo mi przyjemnie. Zechcesz poświęcić mi kilka minut? Chodzi o wywiad dla telewizji. Jak zdążyłem się zorientować, do zmontowania wypowiedzi wcale nie trzeba tutaj prosić o wywiad. Wybacz, u nas jest to przyjęte. Korzystamy z rejestracji rozmów. A mnie mówiono, że te wszystkie kamery i mikrofony we wszystkich pomieszczeniach służą jedynie komputerowemu systemowi bezpieczeństwa. Nie myślałem, że ludzie mają dostęp do tych materiałów. Telewizja ma specjalne upoważnienia. Aktualność informacji, szybkość działania. Wszystko to w końcu służy bezpieczeństwu. Rozumiem, że cię to zaskakuje, ale to chyba nie jedyne zaskoczenie, jakie spotyka cię w tym cudownym świecie. Myślę, że podoba ci się tutaj. Na pewno nigdy w życiu nie widziałeś niczego podobnego i nigdzie też pewnie nie zobaczysz. Masz rację, to jest coś zupełnie oryginalnego. Niepowtarzalnego. Świat jak ze snu. A propos, czy dobrze ci się spało tej pierwszej nocy? Nie wyspałem się z powodu rannego alarmu, ale spałem raczej dobrze. O co jej chodzi? Skąd ten przeskok z tematu na temat? Czasem jawa jest gorsza od snu, a prawda? Straszniejsza od literackiego horroru.
Czy zawsze piszesz tylko o tym, co widzisz wokół siebie? Nie, staram się pogłębiać temat, dlatego przyjechałem tutaj. Chcę napisać prawdę o tym świecie. Niepowtarzalnym, jak go nazwałaś. Dobrze. Staraj się nie odstępować od tego planu. Napisz koniecznie prawdę o tym świecie. Wy tam na ziemi zupełnie nic o nas nie wiecie. A w każdym razie to, co wiecie, to bardzo mało. Wiem o tym. Nic nie wiesz o niczym. Nie rozumiem. Ja ci tego nie wyjaśnię. Dlaczego? Ze względu na to, przez co wielbłąd Co wielbłąd? masz przybory do szycia? Wszystkie nici mi zabrali. Niczego więcej? Do szycia? Tak, do szycia. Nie no, igły mam. Potrzebujesz? Nie. O co chodzi? O nic. Midasa znałeś? Którego? Z mitologii. Tego, co miał... Mowa jest srebrem. Słowo wyleci ptakiem. Czy podobają ci się moje klipsy? Rozumiem. Mają je ściany. To była lekcja. Musisz się tego nauczyć, jeżeli chcesz cokolwiek zrozumieć. Tutaj. Ale to, co przy dzbanku, też się uczy. My tu sobie rozmawiamy o niczym, a miał być wywiad. Wiesz, może nie dziś jestem zmęczony. Nie błysnąłbym elokwencją. W porządku. Umówmy się, że do ciebie zadzwonię. Powiedzmy jutro wieczorem. Pojutrze wyjeżdżam na kilka dni. Dokąd? Na dół. To znaczy, Na Tartar. byłaś tam przecież wczoraj. Nie boisz się? Ryzyko zawodowe. Słuchaj, czy ja także mógłbym odbyć taką wycieczkę? Trudna sprawa. Boję się, że nawet beznadziejna. Od czasu, kiedy pewien ziemianin 10 lat temu zaginął na Tartarze, nikomu obcemu nie udzielono zezwolenia. Zaginął kto? Nie pamiętam tej historii. Byłam wtedy dzieckiem. Zdaje się, że to był jakiś dziennikarz. Albo socjolog czy politolog. Lars Benning. Nie pamiętam, czy słyszałam jego nazwisko. A ty go znałeś? Ja tylko ze słyszenia. Wiem, że nie wrócił z Paradyzji. Oficjalnie podano, że uległ wypadkowi, ale zwłok nigdy nie odesłano na ziemię. Może chodziło o inną osobę. Nie wiem. Nie odpowiedziałeś na moje pytanie A jakie pytanie? o biżuterię. A, owszem, godne właścicielki. Czy w każdym pokoju jest je do czego przypiąć? Masz jednak uzdolnienia lingwistyczne. Tak, w każdym. Nie ma miejsca na świecie, gdzie nie znalazłbyś Eustachiusza. Tylko puste słowa, jak wiatr, przez szczelinę przelecą i sczezną. I w nicość się obróci, nie była rozmowa. To cytat? Mógłby być, ale niekoniecznie. Powiedz, czy ci się podoba? Jesteś najpiękniejszą paradyzyjką, jaką udało mi się spotkać. Dziękuję. Mam nadzieję, że nie zmienisz tego mniemania. Przynajmniej do końca pobytu. Chciałabym, żebyś zebrał tu obfity materiał do książki. Wywiózł stąd jak najlepsze wrażenia.
i zabrał ze sobą to, co wyda ci się najpiękniejsze. Do zobaczenia. On tak się nazywał. No, sporo jak na jedną rozmowę. Od paru lat zajmuję się badaniami społecznymi, sądowaniem opinii publicznej. Mam tutaj zgromadzony ogromny materiał pochodzący z zapisów centrali. Ja myślałem, że te zapisy wykorzystywane są jedynie przez system komputerowy. Tu okazuje się, że ma dostęp do nich telewizja, naukowcy. Nas nie interesują pojedyncze osoby. Te zapisy są najzupełniej anonimowe. Służą one do opracowań statystycznych. My rozpatrujemy społeczeństwo jako całość. Jego nastroje, opinie, stopień zadowolenia z warunków życia. Tak, ale Ludzie, zwłaszcza wtedy, gdy mają pełną świadomość, że są obserwowani, starają się nie wypowiadać. Ani nie robić nic, co mogłoby im być poczytane na minus. No i bardzo dobrze. Czyż nie o to chodzi? tak, ale w takiej sytuacji czy można poznać prawdziwe poglądy, opinie, myśli ludzkie? Centrala ma na to sposoby. System zabezpieczeń nie jest skostniały, on ustawicznie ewoluuje, rozwija się, ulepsza. No dobrze, ale wtedy na początku nie mieliście jeszcze takich możliwości. Jak więc No, zaczęło się od najprymitywniejszych sposobów. Po prostu każdy uważał na siebie i innych. Słuchał pilnie. Oczy miał otwarte. Zwróć uwagę, że u nas nie ma odpowiednika waszej tajnej policji. My mamy służbę porządkową. Bezpieczeństwo planety zapewnia działający samoczynnie system elektronicznej rejestracji i oceny danych. On bezbłędnie wskazuje, kto mógłby zagrażać interesom ogółu. znaczy, że wciąż jeszcze zdarzają się tacy? Mój drogi, ludzie są ludźmi. Nigdy nie brak głupców, fantastów, czy też wichrzycieli z zamiłowania. No ale system wybacza im to. Stać nas na wielkoduszność. Jak to nie karze się ich? Pojęcie kary jest u nas nieznane. Nie mamy sądów ani więzień. To centrala ocenia każdego z nas na bieżąco. Każde najdrobniejsze nawet wykroczenie rejestrowane jest w formie punktów ujemnych. To z kolei powoduje zmniejszenie wskaźnika SC. Jeśli spadnie on u kogoś znacznie poniżej jedności, wtedy kieruje się go do trudniejszej pracy. No dobrze, a co się dzieje w przypadku, kiedy ktoś otwarcie głosi niebezpieczne idee? Na przykład Tylko bez przykładu. System informacyjny nie odróżnia przykładów od poglądów mówiącego. Musisz na to uważać. Cytując cudze słowa, podpisujesz się pod ich treścią. Cóż więc się dzieje z głosicielami niebezpiecznych idei? No cóż, w takich przypadkach niezbędna staje się pomoc medyczna. Zdarza się to czasem? Owszem, urojenia maniakalne, paranoja. Ale to nie ma nic wspólnego z karaniem. No, chorych po prostu izoluje się wtedy. Wiesz co? Chodźmy do cichociemni.
No, tutaj możemy mówić swobodnie. Nie ma tu kamer ani mikrofonów. Tu przesłuchujemy taśmy z tekstami, które mogłyby wprowadzić zamęt w sieci informacyjnej. Poza tym omawia się tu pewne... Jasne. Miałeś mi coś zacytować. A tak. Parę przykładów urojeń maniakalnych. No, siadaj. Więc wyobraź sobie, był tu taki jeden, który opowiadał wszystkim dookoła, że Paradyzja w ogóle nie dotarła do Tartaru, tylko krąży gdzieś w Układzie Słonecznym, a ludzie pracują w nieludzkich warunkach na jakiejś pobliskiej planecie. Maniak. Nie mógł się zdecydować, czy chodzi o Neptuna, czy o Plutona. Albo drugi, który opowiadał, że dochody z eksportu należałoby raczej przeznaczyć na podniesienie standardu życia mieszkańców, niż na ciągłe doskonalenie i ulepszanie systemu zabezpieczeń i sił ochrony zewnętrznej. Byli też i tacy, którzy uważali, że coś im się tu nie kręci. Nie rozumiem. No widzisz, wariaci. Któż by ich tam zrozumiał? Nadal nie bardzo rozumiem, w jaki sposób przeniesienie do trudniejszej pracy może wpłynąć na zmianę poglądów osób podejrzanych o niechęć czy wrogość do społeczeństwa. A to proste. Intensywniej pracujący człowiek ma mniej czasu i ochoty do rozważań na tematy niezwiązane z jego codziennymi zajęciami. A zresztą, gdy znajdzie się na Tartarze, nie ma żadnej możliwości jakiegokolwiek działania na szkodę Paradyzji. Tam może mówić, myśleć różne rzeczy, ale to tylko przedłuża jego pobyt na Tartarze, a jest on naprawdę bardzo uciążliwy i niebezpieczny. Szczerze mówiąc, nie ma raczej ochotników, którzy chcieliby się tam znaleźć dobrowolnie. A więc odpowiednio niski wskaźnik oznacza automatyczne skierowanie na Tartar. No, ktoś musi tam pracować. Od tego zależy nasz świat. A konwencja osadnicza podpisana przez Paradyzję? Prawa jednostki ludzkiej są u nas w pełni respektowane. Na każdą jednostkę przypada dokładnie tyle praw i przywilejów, ile przewidują konwencje. A reszta zależy od każdego z nas. Ja obecnie mam na przykład 1,5 jednostki, a ci, których wysyła się na Tartar, mają po pół i mniej. To oczywiste, że na pół jednostki przypada połowa praw i przywilejów. Ciekaw jestem, co rozumiesz pod pojęciem jednostki ludzkiej? Jak to co? Jednostka to jednostka, jak metr, kilogram, sekunda. Służy do określania wartości SC. Zaraz. Co oznacza ten skrót? Stopień człowieczeństwa. Myślałem, że w większym stopniu korzysta się tu z automatyzacji. No, każdemu trzeba dać pracę. Urządzenia automatyczne jedynie regulują rozdział towarów i żywności. Jeśli wyczerpałeś swój limit, nic nie zostanie ci wydane. No, jedz. A więc na każdą osobę przypada tylko jedna porcja obiadu dziennie. Ściślej mówiąc, na każdą jednostkę. Przy SC wyższym od jedności, co pewien czas, otrzymujesz dodatkową porcję. A kiedy masz SC równym pół jednostki, otrzymujesz obiad co drugi dzień. No jeżeli ktoś ma jeszcze mniejszy wskaźnik. Tutaj takich nie ma. Jasne, tacy pracują na Tartarze. Tam panują inne zasady. Ciekaw jestem, kto będzie pracował na Tartarze, jeżeli wszyscy nagle okażą się pracowici, rozsądni, zdyscyplinowani. To nie ma nic do rzeczy. Praca na Tartarze jest koniecznością. Bez niej nie mogłaby istnieć Paradyzja. Słuchaj, czy sądzisz, że zawsze będzie wśród was dostatecznie wielu takich, którzy zasłużą sobie na wskaźnik mniejszy niż 0,5? Ależ to nie ma znaczenia.
Na Tartarze musi pracować określona liczba ludzi. I właśnie ta liczba stanowi parametr wyjściowy do określenia granicznej wartości, poniżej której otrzymuje się przydział na Tartar. Dziś na przykład wskaźnik 0,6 zapewnia ci pracę zmywacza naczyń. Prawda? Jutro budzi cię głośnik i oznajmia, że wszyscy ze wskaźnikiem mniejszym od 0,7 mają zgłosić się na głównym korytarzu swego piętra, gotowi do odlotu na Tartar. Trudno nazwać tę sytuację psychicznym komfortem. To wszystko zależy od punktu widzenia. Wystarczy uświadomić sobie, że praca na Tartarze jest naturalnym obowiązkiem. A określanie wskaźnika SC ma na celu nie karanie za przewinienie, ale wyróżnianie. Poprzez tymczasowe zwolnienie z tego obowiązku. Oczywiście należy mieć świadomość, że wcześniej czy później może przyjść kolej na każdego z nas. No wówczas zmora lęku zamieniona zostaje w powód do codziennego zadowolenia, że nasza kolej jeszcze nie nadeszła. Powiedz mi, dlaczego niektórzy tutaj poruszają się tyłem do przodu? Nie zauważyłam. Musiało ci się przywidzieć. Zasłoń ściany. Sąsiedzi już mnie poznali. To straszne być popularną osobą w Paradyzji. Tracę okropnie dużo punktów, chcąc mieć parę chwil dla siebie. Powiedz, czy ci się podobam? Już mnie o to pytałeś. I nie zmieniłeś zdania? Jesteś najpiękniejszą paradyzyjką, jaką udało mi się zobaczyć. Cieszę się, że tak uważasz. Mówiłam ci już. Chciałabym, żebyś wywiózł stąd jak najlepsze wrażenia. I zabrał ze sobą to, co wydać się najpiękniejsze. Cześć. Można? Znam cię chyba. Pewnie oglądałaś mnie w telewizji. A tak, pisarz z ziemi. Rinach Devi. Jestem Kaja z 3. roku perswazji. Z czego? Ona uczy przekonywania, że czarne to białe. Głupio jesteś. Po prostu studiuję na Wydziale Indoktrynacji Perswazyjnej. U was na ziemi nie rozwinięto jeszcze tej gałęzi wiedzy. To nasze własne osiągnięcie. Można to porównać do waszej pedagogiki społecznej albo resocjalizacji. W przyszłości będę się zajmowała wychowaniem młodzieży. Oczywiście, o ile nie dostanę innego przydziału pracy. Czy to prawda, że u was
Wciąż jeszcze obowiązuje wszystkich nauka pisania i czytania? Oczywiście, mamy przecież ogromne biblioteki, czasopisma. Zapisy magnetyczne służą jedynie przekazywaniu danych komputerowi. Ludzie korzystają głównie z pisma i druku. To przecież okropnie nienowoczesne. Ciekawa jestem, jak radzi sobie wasz system zabezpieczeń z tymi pisanymi tekstami. U nich jest inaczej, głuptasie. Jak to inaczej? U nas nie ma potrzeby tak dokładnej kontroli informacji. No to skąd wasza centrala wie, co ludzie myślą? Nasze władze nie interesują się tym zbyt dokładnie. No tak, wasz system w znacznie mniejszym stopniu interesuje się człowiekiem. Zostawia go sam na sam z jego myślami i problemami. To jest... Gęsi uratowały Rzym. Jeśli masz chwilę czasu, to chodź ze mną. Mam nadzieję, że cię to zainteresuje. Dobrze? Cześć. Mamy goście. Dziennikarz z ziemi. Literat. No, siadaj. Siadaj tutaj byle gdzie. I słuchaj. Może to jedyne miejsce, gdzie mam się w łóżku. Rozpoczynamy kolejny spektakl naszego teatrzyku Czarna Dziura. Doskonale anonimowi wykonawcy witają absolutnie anonimową publiczność. Jeżeli można przyjąć, że znajdując się wewnątrz dziury w serze, znajdujemy się na zewnątrz sera, to właśnie teraz znajdujemy się na zewnątrz najlepszego ze światów. I co, drodzy przyjaciele? Żyjemy, oddychamy jeszcze? Zdumiewające. Wystarczy kawałek wysokiej jakości gumy do rzucia, produkowanej przez naszych wrogów, by ogłuszać i oślepiać. Kogo? Nasz dzielny, niezawodny system zabezpieczeń. Kaseta. Czy nie wystarczyłoby zgasić światła zamiast zalepiać soczewki? Nie, kamery działają tylko na podczerwień i dopóki w pokoju nie ma identyfikatora, komputer nie interesuje się tym pomieszczeniem. Dla niego właśnie siedzimy w pokoju obok. Przedstawimy wam dziś sztukę opartą na opowiadaniu Nicora Haxwella pod tytułem Nowy, równie wspaniały, ale o ileż tańszy świat. Autora opowiadania Jeśli nagrodzono za nie chcesz, dam 10-letnim ci kasetę ze bezpłatnym wskazówkami, pobytem jak na można Tarczy. ogłupić system Osoba. zabezpieczeń. Szef systemu zabezpieczeń, naczelny inżynier planety, główny socjolog, naczelny geolog i ja w roli przewodniczącego. Czy naprawdę jest aż tak źle? Jest jeszcze gorzej. Na Hadesie wydobycie spada, ludzie pracują w trudnych, niebezpiecznych warunkach. Nie ma pieniędzy na nowoczesne urządzenia. A więc błędne koło. Co można zrobić w tej sytuacji? Trzeba ograniczyć wydatki na systemy zabezpieczeń. To jedyny sposób, by poratować nasze finanse. W żadnym wypadku nie możemy dopuścić, by nasi wrogowie... Przepraszam, jeszcze nie skończyłem. Chciałem zauważyć, że bez eksportu surowców nie będziesz miał swoich rakiet i komputerów. Koledzy, odbiegliśmy. Musimy coś postanowić. Czasu mamy niewiele. W ogóle nie mamy czasu. Zmniejszenie funduszu remontowego spowodowało nieodwracalne ubytki w konstrukcji nośnej. Trzeba zmniejszyć obroty. Ludzie to zniosą, a konstrukcje się odciążą. Nie zgadzam się. Obroty i tak już są zbyt małe. Ludzie nie mogą żyć stale przy tak niskiej grawitacji. To się odbija na wydajności pracy po przeniesieniu w normalne pole grawitacyjne Hadesu. Błędne koło. Koledzy, nasza planeta nie wytrzyma następnych 20 lat. Nie ma innej rady. Musimy ewakuować Edenię przed upływem tego terminu. Przecież to niemożliwe. W tej sytuacji finansowej nie jesteśmy w stanie zbudować nowej sztucznej planety, nawet najprymitywniejszej. A obiecywaliśmy ludziom... Czy wyobrażacie sobie, co się stanie, kiedy się dowiedzą, że ich świat się wali, a nowego nie widać? Nie mogą się o tym dowiedzieć. Muszą wierzyć, że wciąż zmierzamy w wytyczonym kierunku. Inaczej w ogóle zwątpią w słuszność idei sztucznej planety. Widzę jedno wyjście. 20 lat wystarczy na to, by dotrzeć do układu Omikrona. Mamy zostawić to wszystko i uciec? Przeciwnie, musimy to wszystko zabrać ze sobą. Doczepić człony napędowe do naszej Edenii i dopchać ją na orbitę 4 Omikrona. Racje żywnościowe ograniczymy, wodę i powietrze będziemy regenerować jak dotychczas, ale po upływie 20 lat znajdziemy się u celu. A potem Nie dziwię się, że osiedlimy wylądował na naszych Tartarze. obywateli na 4 Omikrona. Przecież tam nie ma tak bogatych złóż jak na Hadesie. Kto powiedział, że nasi ludzie muszą wciąż pracować pod ziemią? Przestawimy się na rolnictwo. Zaraz. Jak to tak?
Puścimy ludzi na powierzchnię naturalnej planety? Zostawimy ich samopas? Oni tego nie przeżyją. Oni nie potrafią przestawić się na normalny tryb życia. To jest już 7. pokolenie wychowane na sztucznej planecie. A my, tracąc nad nimi kontrolę, nie będziemy w stanie nimi pokierować. Ja protestuję. Ja nie będę odpowiadał za czyny ludzi rozpuszczonych wolno po naturalnej planecie. Nie wyobrażam sobie systemu kontroli w tych warunkach. Ależ kontrola w ogóle nie będzie potrzebna. Jak to niepotrzebna? Ja bez kontroli nie podejmę się utrzymania porządku. Ja nie będę odpowiadał Podasz się za... do dymisji! Co? Moja funkcja jest dożywotnia. To mój zawód. Koledzy, odbiegliśmy od meritum. Wydaje mi się, że plan głównego inżyniera budzi moje zainteresowanie. Jego realizacja jest możliwa, jeżeli przystąpimy do niej od razu. Zgłaszam votum separatum. Stoimy w obliczu decyzji, która ma zaważyć na losie pokoleń. Musimy ją podjąć, bo nie ma żadnej innej rozsądnej propozycji. Cały problem w tym, że taką decyzję musielibyśmy podjąć jednomyślnie. Wszyscy główni specjaliści. Trzeba jakoś zbliżyć stanowiska. Z technicznego punktu widzenia nie zgłaszam sprzeciwów. Trzeba tylko skalkulować koszty. Dobrze. Proponuję rozwiązanie pośrednie. Takie, które uchroni nas od katastrofy. Kto to? Chodzi o to, aby nie zrujnować To? naszego wypracowanego od To lat gość porządku z ziemi. społecznego. No to powinno go to rzeczywiście zainteresować. Jak ci się to podoba? Interesujące. Nie boicie się? Nie. Donosicielstwa tutaj nie ma. Trzeba tylko uważać na słowa. Po prostu nigdy nie wiadomo, czy twój najbliższy przyjaciel nie nosi na sobie zupełnie nieświadomie jakiegoś urządzenia mikropodsłuchowego. Trzeba bardzo uważać, zwłaszcza gdy się nie zna metod kontroli. To znaczy, myśl co chcesz, tylko nie daj się na tym przyłapać. Tak jest. Dobry wieczór. Reinhard Davey, prawda? Tak. Jesteś ziemianinem? Owszem, ale nie... Nazywam się Nikor Haxwell. Masz coś do nagrywania dźwięku? Mam dyktafon, ale nie bardzo rozumiem, o co ci chodzi. Zaraz. Włącz to swoje pudełko, bo nie wiadomo, jak długo będziesz mnie słyszał. Ktoś mnie prosił, abym przekazał ci pozdrowienia. Ziniawet? Nie. Mężczyzna. A więc kto? Niewiele osób zdążyłem tutaj poznać, ale... Włączyłeś? No tak, ale... Słuchaj do licha, bo to ważne. Więc ten ktoś prosił mnie, abym pozdrowił cię od kogoś drugiego, kto nie jest tutaj obecny. Mógłbyś wyrażać się trochę jaśniej? Chciałbym, ale żebyś mnie zabił, nie powiem ci, jak się nazywali. Ani ten pierwszy, ani ten drugi. Po prostu nie mam pamięci do nazwisk. Za to doskonale pamiętam swoje wiersze, bo nie powiedziałem ci jeszcze, że jestem w pewnym sensie literatem, a ostatnio nawet poetą. Jako pisarza powinny zainteresować cię moje najnowsze wiersze. Posłuchaj. Pijana gra mych pustych fraz, kiedy na lutni z rana gram. Ja na gramatykę nie baczę, ja nagram wiersz, ty jeszcze raz przesłuchaj taśmę, a nagram sensów nim nie licz ani znaczeń. Postaraj się dobrze zrozumieć ten wiersz, bo to klucz do całej mojej poezji. Jeśli zrozumiesz go, wtedy pozostałe moje wiersze odkryją przed tobą całą swoją głębię. Powiem ci jeszcze dwa. Nagrywasz? Tak, ale... Pierwszy brzmi tak. Filar strop dźwiga jak Atlant, wśród flar syczących od blasku, jak talar srebrny krąg światła. Lar swych i penat nie czas tu żałować, gdy pył tuman jak fular snuje się ku nam. A teraz drugi. Bracie ślimaku, co w akwarium mieszkasz, blada cykorio, listku bez zieleni. Cóż wiemy w naszych muszlach uwięzieni o gniazdach sikor i o lisa ścieżkach. To tyle.
Jestem przekonany, że przyda ci się to do czegoś. Bardzo mi przykro, że nie mogłem podać ci imion tamtych dwóch facetów, ale za to mogłem uraczyć cię szczyptą prawdziwej poezji. No dobra. Jeśli się kiedyś spotkamy, porozmawiamy dłużej. Bywaj. Bywaj. Nie mogłam się dodzwonić. Rozmawiałeś? Dzwonił do mnie jakiś zwariowany grafoman. Nie kierowałeś do mnie żadnego poety? Nie, skądże. Mniejsza o niego. Mieliśmy się spotkać w sprawie wywiadu. Właśnie. Muszę odwołać to spotkanie. Za godzinę odlatuję na dół. Drobna zmiana planów. Będę z powrotem za 2-3 dni. Za to spróbuję zorientować się, czy nie dałoby się załatwić sprawy, o której wspominałeś wczoraj. Do zobaczenia. O co mu chodziło? Pijana gra mych pustych fraz. Kiedy na lutni z rana gram, ja na gramatykę nie baczę. Ja nagram... Coś tu jest, coś Jeszcze dźwięczy. raz przesłuchaj taśmę, a nagram sensu w nim nie licz ani znaczy. No jasne. Anagram. Tak, on wyraźnie wspomniał o kluczu do zrozumienia. Filar strop dźwiga jak atlant, wśród flar syczących od blasku. Wśród flar syczących talar srebrny, lar swych i penat, Lars Benik. Pozdrowienia od Larsa. Nie, jak to miało być? Jeden przekazuje pozdrowienia od drugiego, nieobecnego tutaj. Kto jest ten drugi nieobecny tutaj? Bracie ślimako, co w akwarium mieszkasz, blada cykorio, listku bez zieleni. Cóż wiemy w naszych muszlach uwięzieni o gniazdach sikor Coriolis. i o lisach ścieżki. Coriolis jest tu nieobecny, a raczej siła Coriolisa, bo o nią chyba tu chodzi. O rany, Lars mógł się mylić, ale jego zniknięcie świadczy, że najprawdopodobniej miał rację. Jeśli to prawda, to po prostu koszmar. Słuchaj, czy mógłbyś zdobyć dla mnie zezwolenie na odwiedzenie któregoś z sąsiednich segmentów? Obawiam się, że to niemożliwe. Ziniawet obiecała mi wystarać się o zezwolenie na wycieczkę na tartę. No, jeśli ktoś ma takie znajomości. Ja niestety nie jestem gwiazdą telewizji. To łatwiej dostać się na dół niż do przyległego sektora? Na dół? W ogóle bardzo łatwo dostać się, zależy jednak w jakim charakterze. Osobiście nie ciągnie mnie tam zupełnie. Niektórzy bywają tam często. Zinia na przykład. Sam powiedziałeś, że niektórzy. A do sąsiednich segmentów naprawdę nie ma po co wchodzić. Wszędzie jest podobnie. Chciałbym dowiedzieć się, czy wszędzie naprawdę jest tak samo. Zostałem zobowiązany do zapewnienia cię, że tak jest w istocie. Opuszczając Paradyzję, nie powinieneś mieć co do tego żadnych wątpliwości. Byłbym niepocieszony, gdyby mi się to nie udało. Tak, rozumiem, więc mam napisać, że w każdym z 11 pozostałych segmentów wszystko wygląda podobnie. Nie. Ściślej mówiąc, w 10 z wyjątkiem 7. A więc jednak są wyjątki. 7 segment spełnia szczególne funkcje. Mieszczą się tam podstawowe elementy zapewniające nasze bezpieczeństwo. Z tego wszystkiego wynika, że będę musiał się zastanowić nad nowym tytułem dla mojej książki. Masz już tytuł? Miałem, ale teraz się okazuje, że
Dobrze na nic. A jaki? Dookoła sztucznego świata. Ale jak słyszę, tego świata nie można obejść dookoła. No, z pierwszego segmentu możesz dojść do 6, a idąc w drugą stronę przez 12 do 8. Jeśli macie pozwolenie oczywiście. Oczywiście. No ale to nie to samo, co obejść dookoła. Szkoda takiego ładnego tytułu. No. Wymyślisz sobie inny równie dobry. Na przykład Świat w konserwie. Albo Wśród zapuszkowanych. Takie dowcipy drogo kosztują. Gdzie ty wysłuchujesz tych bzdur? Jestem pisarzem, sam je wymyślam. A mnie się wydawało, że słuchasz nieodpowiedniej literatury. Co, masz jakieś kasety? Mam tylko własne. Uważaj, ktoś ci może podrzucić jakieś bzdury, a poza tym pilnuj słów. Masz rację, nie zawsze o tym pamiętam. Słuchaj, dlaczego tutaj niektórzy poruszają się tyłem do przodu? Jak? Tyłem do przodu? Nie są ważne. Musiało ci się przywiedzieć. No, zjeżdżamy na dół, chcę ci pokazać komory ochronne. Ależ to wszystko rdzewieje. 100 lat to sporo czasu. Na dobrą sprawę miałoby już pełne prawo runąć. Potrwa jeszcze wystarczająco długo. No ale co dalej? Przecież kiedyś wreszcie... Mamy dużo czasu. Czy zamierzacie przenieść się gdzie indziej, nim rozsypie się wreszcie to zardzewiałe pudło? Zbudujemy nową, wspaniałą, niezniszczalną sztuczną planetę. Nową Paradyzję. Będą tam prawdziwe ogrody, sztuczne słońca, piaszczyste plaże. Bogactwa Tartaru starczy na kilka takich planet, gdzie ludzie będą jeszcze szczęśliwsi niż tutaj. A ile to w ogóle możliwe? Co? Zbudowanie nowej Paradyzji? Nie. Miałem na myśli stan jeszcze większej szczęśliwości. Nie drwij z nas. Nie wiem, czy zdążycie z tym waszym nowym światem, nim się ten ostatecznie nie zawali. Przecież tu się wszystko sypie. Nie zapominaj, że jesteśmy na orbicie. Wystarczy wstrzymać obroty, a obciążenie całkowicie zaniknie. Tak, ale wtedy też zaniknie sztuczna siła ciążenia. Odciąży to rzeczywiście konstrukcję, ale ludzie nie mogą stale żyć w nieważkości. Ludzie? Ty nie masz pojęcia, co mogą znieść ludzie, jeśli nie mają innego wyjścia. Spóźniamy się, Nikor. Winda jedna się zepsuła, a druga... Wiem. Ale to trzeba zawsze uwzględniać. Chcemy ci powierzyć odpowiedzialną pracę. Musisz być solidny i punktualny. Ja.
Prezencja dobra. Tak, bardzo dobrze. A wiesz, dlaczego byłeś tak długo na dole? Wiem. Za opowiadanie fantastyczno-naukowe. Nie za opowiadanie. Za kretyńskie pomysły. Twoje opowiadanie było zaledwie nędznym bredzeniem, podważającym nienaruszalne podstawy. Teraz to już rozumiem i nigdy nie będę tworzył żadnych bredni. O, nie aż tak. Po prostu teraz będziesz wiedział, czego nie należy mówić. No, Nikor. Trzeba się wziąć do roboty. Chętnie przyjmę każdą pracę. No dobrze. Bo właściwie komputer nie dał ci wyboru. Te twoje wiersze są zupełnie niezłe. Wiersze? No, te, które recytowałeś temu pisarzowi z ziemi. Komputer co prawda nie mógł ocenić ich wartości, ale ponieważ właśnie wczoraj zmarł nam facet na etacie poety pierwszego sektora, ty jesteś bez przydziału, więc praca lekka. 6 godzin dziennie od 7 do 13. Ale ja nie podołam. Nie bądź taki skromny. Chwaliłeś się przed przybyszem z ziemi, a teraz bawisz mi się tutaj w kokieterię? Masz talent, znam się na tym. Będziesz musiał tylko bardziej selekcjonować tematykę. Najlepiej będzie, jeżeli uzgodnisz ze mną treść każdego wiersza. No, nie ograniczamy swobody twórczej, nie narzucamy tematów. Potrzebne nam są takie wiersze jak ten drugi. Przede wszystkim takie, opiewające trud i wysiłek, pracę dla wspólnego dobra, ale z optymistycznym wydźwiękiem. Jak to było? Nie czas tu żałować czegoś tam. Lar i penat. O, właśnie, tego. Wprawdzie nie wiem, co to znaczy, ale skoro centrala przepuściła te słowa, to mogą być. Ale u ciebie to jest wyrażone, dobrze wyrażone. A co do ostatniego wiersza, to nie radziłbym takich za wiele. Najlepiej w ogóle nie. Wszelkie takie dwuznaczne nawiązywania do czegoś, co i tak nieosiągalne, budzą tylko niepotrzebne tęsknoty do świata, którego nie ma. A dlaczego nie ma? Bo tam na ziemi zniszczono doszczętnie te ptaszki, ślimaczki. I w ogóle właśnie w to uderzyć. Ja bym to napisał tak. Ślimaku, co zdychasz w fenolu, rzuć to w cholerę. I przyjedź do nas, do Paradyzji. Tu będziesz miał przynajmniej akwarium z czystą wodą. O. Coś w tym rodzaju. Dobrze by było. Tak. O normach wydajności twórczej porozmawiamy za kilka dni. Na razie przygotuj mi projekt planu pracy na najbliższy kwartał. Cholera. To nie był najlepszy pomysł. Wierszyki im się spodobały. Ostrzega się mieszkańca pokoju 1-106-42-80 przed kontynuowaniem niezrozumiałych czynności. Natychmiast wstrzymać ruch wahadłowy metalowego przedmiotu, który wpływa zakłócająco na działanie obwodów systemu zabezpieczenia.
tu rzeczywiście mają coś ważnego do ukrycia. Coś w tym jest. Lars musiał zdobyć jakiś dowód, jakieś potwierdzenie swych hipotez i przypłacił to życiem. To chyba pierwszy przypadek w dziejach ludzkości. Fałszowano już historię, ale żeby fałszować fizykę? System zabezpieczeń. Tutaj musi istnieć jeszcze coś nadrzędnego. Coś, czemu podlega sam system. Czy można? Zmieniłeś miejsce zamieszkania. Nie mam prawo poruszać się po całym segmencie. Zostałem właśnie etatowym poetą. Gratuluję. Wiersze bardzo mi się podobały. Rozumiesz moją poezję? To lepiej niż ty sam. Bywaj tak. Poeta nie musi sam siebie rozumieć. Jasne, każdy odnajduje to, co dźwięczy w strofach niedopowiedziane sam. Jak to w poezji. Zwłaszcza tutaj. Wiesz, pewien przypadkowo spotkany facet w drodze na dół cytował mi trochę prozy. Nie bardzo rozumiałem, o co mu chodziło. To był zresztą jakiś urman. Urman? No, urojenia maniakalne. Wieźli go do wariatów. Na dół? No, jak zwykle urmanów. To był prawdziwy wariat. Gadał i gadał, a potem pluł pestkami od śliwy. Pluł pestkami. I co z tego? Nic. Po prostu spadały na podłogę. Wokoło cisza i bezruch, a on tymi pestkami. Rzeczywiście zupełny wariat. Co się z nim stało? Pojęcia nie mam. To było zresztą 10 lat temu. No, idę. Wpadnij do mnie kiedyś. Tak. To ostatecznie potwierdza hipotezę Larsa Beniga. W Paradyzji nie występuje siła Coriolisa. Pestka była tego ostatecznym dowodem. To jednoznacznie określa, czym Paradyzja być nie może. Mam dla ciebie pomyślną wiadomość. Twoja piękna znajoma uzyskała zgodę na twój jednodniowy pobyt na Tartarze. Tylko jeden dzień? Dłuższy pobyt zwiększa prawdopodobieństwo nieprzewidzianych wypadków. No przecież górnicy przebywają tam nawet po 10 lat. Owszem, ale cały czas pod ziemią. Trudno, niech będzie chociaż jeden dzień. Kiedy? Jutro. Ale jest jeden warunek. Warunek? Pewnie mam złożyć oświadczenie, że w razie gdyby mi się coś przytrafiło. To także jak zwykle. Ale jest jeszcze jeden. Otóż centrala wyraża zgodę na tę wycieczkę, jeśli bezpośrednio potem opuścisz Paradyzję. Mam skrócić swój pobyt? Przecież dostałem wizę na 4 tygodnie. Owszem, na pobyt w Paradyzji. O Tartarze nie było mowy, więc wszystko zależy od ciebie. Chciałbym się zastanowić. Muszę porozmawiać z Inią. Miała mi wyjaśnić kilka spraw. Słowem bezustym, gestem bezrękim wznosisz bezwiednie mur wokół siebie i ścian uszytych przejrzystą matnię. W noce bezgwiezdne, myślą bezmózgą, błądząc bezsennie, nadziei własnej zamurowujesz wyjście ostatnie. Nie, to przecież nie nadaje się do opublikowania. Skąd ja im wezmę 3 wiersze na miesiąc? A, do licha. Zapomniałem o tym.
wracasz. Puszczają cię? Dobrze. Zachowaj w sobie swój gniew. Nikt nie może ci go wytrzeć. Kiedyś zbierzemy razem cząstki tego gniewu, rozsypane po segmentach i piętrach. Wielu stąd wraca, niosąc w sobie swój gniew, bezsilny, gdy osamotniony, lecz w sumie z innymi potężny i gorętszy niż 1000 słońc. Schowaj to, a nawet połknij w razie potrzeby. Przeleci przez przewód pokarmowy nietknięta. Najdalej w ciągu doby jest bardzo ciężka. Co to jest? To jedyny, ostatni środek, jaki można zaaplikować choremu światu. Coś, co każdy pracujący w zakładach wzbogacania ród zabiera z sobą na pamiątkę. Nie zgub. Nie pokazuj nikomu. Oddasz to temu, kto cię zapyta, czy masz lekarstwo na klaustrofobię. Witaj w innym świecie. Tutaj możemy normalnie rozmawiać. Nie ma tu żadnych pętl, ani anten. Są tylko paskudnie niebezpieczne kopalnie. Nie ma za to żadnych huraganów, trzęsień ziemi, ani straszliwych kataklizmów. Wiedziałeś. Domyślałem się. Pewnie powiedzieli ci, że to jedno z nielicznych bezpiecznych miejsc na Tartarze. Tak, sądzę jednak, że chodzi im o to, żebym nie wyszedł i nie rozejrzał się po okolicy. Przygotowali dla ciebie wycieczkę ze specjalnymi atrakcjami. Urządzą ci niezły pokaz. Słuchaj, czy naprawdę nikt nas nie słyszy? Jeżeli ktoś znalazł się tutaj, nie ma znaczenia to, co mówi. Nikt nie przypuszcza, że będę z tobą rozmawiała o sprawach, których nie powinieneś znać. Oni sądzą, że trzymają mnie w ręce dostatecznie mocno. I mają do pewnego stopnia rację. Mówisz o władcach Tartaru. To raczej władcy Paradyzji. Właściciele 150 milionów niewolników. Każde społeczeństwo ma taki los, na jaki zasłużyło. Nic nie rozumiesz. Zbyt cynicznie do tego podchodzisz. Oni nie są sobie winni, jak przypuszczasz. To o wiele bardziej skomplikowane, niż ci się wydaje. Dlaczego mi mówisz to wszystko? Dlaczego narażasz się na utratę uprzywilejowanej pozycji? Ja nie mogę już dłużej. Ale oni dowiedzą się o naszej rozmowie, gdy wyjdzie moja książka. To moja ostatnia szansa. Jedyna. Zaufałam ci. Teraz chcę cię o coś prosić. Nie pisz o tym. Chyba że potrafisz zabrać mnie stąd na ziemię.
Oni pozwolili na twój przyjazd na Tartar, bo nie spodziewają się, że dowiesz się prawdy. Zależy im, abyś potwierdził wszystko, co oficjalnie wiadomo o tutejszych warunkach. To ja przekonałam ich o propagandowych korzyściach wynikających z twojego przylotu tutaj. Po aferze z Larsem Benigiem, którego prawdopodobnie zlikwidowali albo wsadzili do Urmanów, bojąc się, że wywiezie stąd zbyt wiele prawdziwych informacji. Musiał zobaczyć lub usłyszeć coś niepożądanego. Jak wyobrażasz sobie ucieczkę na ziemię? Nie masz żadnej gwarancji, że zachowam te wszystkie wiadomości w tajemnicy, jeżeli ty tutaj zostaniesz. Nie podoba mi się to wszystko. Co ci się nie podoba? Wygląda mi to na prowokację. Dlaczego tak uważasz? Zrozum. Jesteś marionetką w ich rękach. Codziennie okłamujesz miliony ludzi. Dlaczego nie miałabyś i mnie oszukać na rozkaz swoich dobroczyńców? Dobrze, zaryzykuję. Jak tłumaczysz sobie motywy Cortazara i jego wspólników? Dlaczego, wiedząc, że Tartar nadaje się do zasiedlenia, budowali Paradyzję? To proste. Chcieli mieć pod stałą kontrolą wszystkich osadników. Przecież tutaj oni rozbiegliby się po Tartarze i kto wtedy zmusiłby ich do harowania na pałace i ogrody przywódców? Zbudowali więc daleko i w bezpiecznej odległości zbiornik rezerwowej siły roboczej. Stworzyli sytuację, w której Paradyzyjczycy boją się głębiej odetchnąć, by nie spowodować katastrofy. Dzięki temu są tutaj bezpieczni. Nikt się nie zbuntuje. Nie zrobi rewolty. Nikt nie dowie się nawet, jak żyją. To orbitujące więzienie jest najlepszym z ich pomysłów. Tylko, że bardzo kosztownym. Budowa, dostarczanie wszystkiego na orbitę. Ziemia pokryła wszystkie koszty, płacąc za rudę. Na ich miejscu zaoszczędziłbym na tym przedsięwzięciu. Czy nie pomyślałaś nigdy, że żeby osiągnąć te wszystkie cele, którym służy Paradyzja, ona wcale do tego nie jest potrzebna? Nie rozumiem cię. Wystarczy mit. O czym? Mit o jej istnieniu. Czy nie pomyślałaś nigdy, że Paradyzji po prostu nie ma? Co to znaczy? Wyobrażasz sobie, że jesteś uprzywilejowana, znając tajemnicę tego świata. Otóż drugie dno tego świata, które uważasz za kraniec, za ostateczną granicę fałszerstwa, jakiego się dopuszczono, kryje za sobą następne, trzecie, jeszcze głębsze. Paradyzji takiej, jaką przedstawiają wasze kolorowe prospekty, po prostu nigdy nie było. Czy widziałaś ją kiedykolwiek od zewnątrz? Wiesz, gdzie się naprawdę znajduje? Nie, bo nie możesz mieć wątpliwości dotyczących jej istnienia. To niemożliwe. Zanim ci coś wyjaśnię, chcę, żebyś posłuchała pewnego nagrania. Jest to opowiadanie fantastyczne, powstałe 10 lat temu. Ostatnie 10 lat autor spędził w kopalniach Tartaru. Jest jeszcze gorzej. Na Hadesie wydobycie spada, ludzie pracują w trudnych, niebezpiecznych warunkach. Nie ma pieniędzy na nowoczesne urządzenia. A więc błędne koło. Co można zrobić w tej sytuacji? Trzeba ograniczyć wydatki na systemy zabezpieczeń. To jedyny sposób, by poratować nasze finanse. W żadnym wypadku nie możemy dopuścić, by nasi wrogowie... Przepraszam, jeszcze nie skończyłem. Chciałem zauważyć, że bez eksportu surowców nie będziesz miał swoich rakiet i komputerów. Dobrze. Proponuję rozwiązanie pośrednie. Takie, które uchroni nas od katastrofy.
Chodzi o to, aby nie zrujnować naszego wypracowanego od lat porządku społecznego i tradycji historycznych. Słuchamy. Po konsultacji z głównym socjologiem doszliśmy do wniosku, że w zasadzie można będzie przetransportować Edenię na orbitę 4 omikrona. Ale zanim ludzie ją opuszczą, na powierzchni planety naturalnej zbudujemy nową Edenię. W jej wnętrzu ludzie znajdą wszystko, czego tak długo oczekiwali. Większy metraż na osobę, lepsze wyposażenie wnętrz. Jednym słowem, wywiążemy się z naszych obietnic i tym samym wykażemy słuszność idei, która przyświeca nam przez tyle lat. Kiedy nowa Edenia będzie gotowa, no na przykład w postaci blaszanych pudełek, wtedy przetransportujemy ludność ze starej, orbitującej Edenii, ale tak, by ludzie myśleli, że nowa Edenia to prawdziwa, sztuczna planeta. Podczas gdy ona będzie sztuczną planetą. Co za idiotyzm. Po co to wszystko? Żeby dopełnić naszego dzieła i wywiązać się z obietnic. Sądzicie, że ludzie dadzą się na to nabrać? Nie będą mieli innego wyjścia. Skąd będą wiedzieć, że ich świat zamiast orbitować znajduje się na powierzchni 4 omikrona? Powie się im o jakichś zagrożeniach, niebezpieczeństwie. O, tak. Więcej ustępstw nie przewiduję. Nie może być mowy o daniu ludziom swobody rozłażenia się po planecie. Kto by się podjął zmusić ich do solidnej pracy? Zabawne, co? Żartobliwa prognoza, a jej autora spotkały za to poważne przykrości. Paradyzja nie jest sztuczną planetą. Jak to się stało, że nigdy dotychczas nie wykrył tego oszustwa? Sama dobrze wiesz, jak funkcjonuje ten świat. Wasz Cortázar był naprawdę genialny. Uwięził całe społeczeństwo, pozbawiając wiele pokoleń prawa do normalnego życia i normalnego świata znajdującego się tuż obok. A dzieci do dzisiaj śpiewają na jego cześć. Kto ośmieli się otworzyć tę puszkę Pandory? A na pewno nie ci, którzy to wszystko stworzyli. To mógłby zrobić tylko ktoś z zewnątrz. Nie potrafię być Pandorą. Ileż nienawiści musi drzemać w tych starych kontenerach. Ciekawa jestem, co też napiszesz w swojej relacji. Nic nie będę pisał. Ja wiem. Tu chodzi o miliony ludzi. Ale nie poświęcaj mnie jednej, by im pomóc. Nie ujawniaj tego, czego dowiedziałeś się wyłącznie ode mnie. Nie wiem, czy w ogóle będę pisał. A jeśli? Obiecuję ci, że dla bezpieczeństwa przedstawię cię jako piękną, ale zupełnie nierozgarniętą idiotkę. Przekonaną o tym święcie, że wasz świat ma tylko jedno dno. Uczciwe, prawdziwe i widoczne gołym okiem. Nie przesadzasz? Z urodą czy z inteligencją? O urodzie możesz nie wspominać. Obroni się sama. Ale jeśli łaska, nie rób ze mnie idiotki. Pod jednym warunkiem. Że mi wreszcie wyjaśnisz, dlaczego niektórzy paradyzjczycy spacerują tu czasem tyłem do przodu. To dość popularny trik, stosowany w pomieszczeniach ogólnych. Widzisz, mikrofony są w takich pomieszczeniach mało efektywne. Tam stosuje się kamery śledzące twarze poszczególnych osób. Komputer analizuje obraz i odczytuje słowa z ruchu warg. Jeżeli są one niedozwolone, kamery wykonują zdjęcie mówiącego dla identyfikacji. Podczas chodzenia tyłem kamery ulegają dezorientacji. Włącza się ta, do której zbliża się mówiący, a więc widzi tył jego głowy zamiast twarzy. System, choć bardzo kosztowny, jest w gruncie rzeczy bezmyślny. Zresztą sama wiedza nic tu nie pomoże.
Ludzie zamknięci wewnątrz tego więzienia nie zdołają podjąć żadnych wspólnych działań. Zbyt dalecy zostali uwikłani, zbyt szczelnie osaczeni. Wystarczyłby rzeczywiście jeden wyłom. Jedna dziura w tej skorupie, żeby wszystko wylało się. Wykipiało nagle. Rozpłynęło ludzką falą po tej przepięknej planecie. Być może. Ale boję się, że nie ma na to siły. To może potrwać jeszcze ze 100 lat. 100 lat.